34% Amerykanów opisuje swoje finanse jako walkę, albo jeszcze nawet gorzej, jak kryzys. Statystyczny Amerykanin ma dziś ponad $100 000 długu, a jednocześnie, statystycznie, każdy Amerykanin przechodzący na emeryturę jest milionerem. No więc jak w końcu jest z tymi finansami Amerykanów? O tym opowiem Ci dzisiaj. Prześledzimy całe życie naszego bohatera Jamesa. James Smith to statystyczny Amerykanin. Ma żonę, 2 dzieci, dom, 1,8 samochodu w garażu, 1,5 psa i 4 sztuki broni palnej. Statystycznie. Etap pierwszy. James. Dziecko. James przychodzi na świat w rodzinie, która na tle Ameryki wygląda zupełnie przeciętnie. Rodzice są małżeństwem, oboje pracują, zarabiają razem w okolicach $80 000 rocznie, czyli miesięcznie na rękę coś około 6 000. Choć zwyczajowo w USA pensję płaci się co 2 tygodnie, więc dostają $2946 2 razy w miesiącu. Mediana dochodu amerykańskiego gospodarstwa domowego to właśnie około $80 000. Ale sama mediana ukrywa ogromne rozjazdy. Małżeństwo z dziećmi zwykle ma nieco ponad 100 000. Samotny ojciec około 50, jednak samotna matka to już zwykle zaledwie 30 000. Rodzina Jamesa mieści się gdzieś po środku. Klasyczna klasa średnia. A klasyczna klasa średnia w Ameryce oznacza jedno: dom na kredyt. 65% Amerykanów posiada nieruchomość. Prawie 60% z nich wciąż spłaca hipotekę. Dom Jamesów jest wyceniony w okolicach mediany krajowej, czyli około $330 000. Rata kosztuje ich $2035 miesięcznie. To około 35% ich pensji. Wlicza się w to rata, podatek lokalny, ubezpieczenie. W wielu miejscach wynajem byłby tańszy, ale mimo tego biorą kredyt. Dlaczego? Bo mimo, że wiele osób zaczyna wybierać wynajem, to dla wielu Amerykanów hipoteka to nie jest koszt. To tak zwane wymuszone oszczędzanie. Myślą, że każda rata buduje kawałek ich kapitału, który należy do nich. Rata się nie zmienia, bo zwykle oprocentowanie na dom jest stałe, a czynsze rosną z każdego roku zgodnie z inflacją. No i jest jeszcze jeden aspekt psychologiczny. Posiadanie własnego domu. Ono często bierze górę nad chłodną kalkulacją, o której często zapominają, bo rata, podatek i ubezpieczenie to początek. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze oczywiście utrzymanie nieruchomości, ale wróćmy do Jamesa. Bo jego rodzice robią coś jeszcze, coś, o czym większość Polaków nigdy nie słyszała. Otwierają dla niego konto 529. Co to jest? To stanowy program inwestycyjny stworzony wyłącznie po to, by oszczędzać na edukację. Wpłacasz pieniądze po opodatkowaniu, ale zyski z inwestycji, jeśli wydasz je na czesne, podręczniki, akademik, nie są poopodatkowane wcale. Jest tu zero podatku od zysków kapitałowych. Brzmi jak coś, co powinien mieć każdy? A jednak dedykowane konto edukacyjne ma tylko 13,5% amerykańskich rodzin. Ponad połowa rodziców przyznaje wprost, że nie wie, że coś takiego istnieje. Ci, którzy wiedzą i mogą sobie na to pozwolić, zaczynają jak najwcześniej. Średnie saldo na koncie dziecka w wieku od 0 do 6 lat to prawie $8,000. W wieku 13 do 17 już 27,5. Jest jeszcze jeden haczyk, który do niedawna odstraszał rodziców. Co, jeśli dziecko nie pójdzie na studia? Pieniądze zostałyby wtedy zamrożone. Jednak ustawa Secure 2.0 to zmieniła. Dziś niewykorzystane środki z tego 529 można bez podatku przenieść na konto emerytalne. Rodzice Jamesa wpłacają więc regularnie niewielkie kwoty. To powoli uchyla rąbka tajemnicy tego, jak o finansach myślą Amerykanie. Wczesne oszczędzanie na konkretne, istotne rzeczy w przyszłości. To oszczędzanie na studia od urodzin, bo potem będzie oszczędzanie na emeryturę. To istotna obserwacja, która będzie powracać w różnych momentach tego filmu. James jest jeszcze małym dzieckiem i jeszcze zanim pójdzie do szkoły, ktoś musi się nim zająć. I to jest kolejna decyzja, która potrafi przebudować cały budżet rodzinny. Opieka nad dzieckiem pochłania od 9 do 16% mediany dochodu gospodarstwa domowego. W drogich metropoliach może to być nawet prawie 30%. Pragnę zauważyć, że kredyt na dom i opieka w takim wypadku stanowiłyby już ponad 50% budżetu domowego. Przez ostatnie 3 dekady
Koszty opieki nad najmłodszymi wzrosły o 214%. I jest tylko jeden obszar, który rósł szybciej. Koszty studiów. Zatem rodzina Jamesa ma kilka opcji. Prywatna niania od 3200 do 4300 miesięcznie, co daje ponad $50,000 rocznie plus jakieś podatki od pracodawcy. To oznacza jedno. Cała pensja jednego rodzica będzie szła na niańki. Żłobek lub taki daycare center tutaj mamy taniej, bo około $1500 miesięcznie, ale są sztywne godziny i opłaty za spóźnienia i dziecko nie będzie mogło w zasadzie chorować, bo placówka wtedy odeśle je do domu. Opieka domowa u kogoś w okolicy to jest około $1000. Mniej elastyczna, ale znośna. Albo czwarta opcja, babcia, rodzina, tu oczywiście $0. Zamożna rodzina wybiera nianie nie dlatego, że ich stać, ale dlatego, że to się opłaca. Oboje rodzice zachowują karierę, dziecko dostaje uwagę 1 na 1. Rodziny takie jak James ze średnim dochodem najczęściej podejmują decyzję o tym, że matka rezygnuje z pracy, bo po co ma pracować, nie widzieć dziecka i jeszcze wszystko co zarobi oddawać niańce? Oczywiście nie rezygnuje na zawsze, ale na kilka lat, które kosztują ją utracony wzrost pensji, przerwę w składkach na 401k i lukę w CV. Etap drugi. James jest już nastolatkiem. James rośnie i trafia do szkoły publicznej. To, gdzie jego rodzice kupili dom, skutuje tym, gdzie będzie chodzić do szkoły. Znacząca większość uczniów uczęszcza właśnie do szkół w rejonie miasta, w którym mieszkają. W Ameryce szkoła publiczna nie jest finansowana centralnie, tak jak to jest w Polsce. Pieniądze na nią pochodzą głównie z lokalnego podatku od nieruchomości. I ten mechanizm znaczy jedno. Im drożej wyceniane są domy w danym dystrykcie szkolnym, tym więcej podatku wpływa na jednego ucznia. Bogatsza dzielnica, lepiej opłacani nauczyciele, nowocześniejsze laboratoria, więcej kursów, rozbudowane programy sportowe. Rodzice kupując dom nie kupują tylko 4 ścian. Kupują dostęp do konkretnej szkoły. Przy kupnie domu przez rodziny z dziećmi to jeden z kluczowych czynników. Akceptują wysoką cenę domu i wysoki podatek od nieruchomości, bo to świadoma inwestycja w dziecko. Liczą też, że gdy będą musieli sprzedać dom, to dobra szkoła przyciągnie kolejnych kupujących, ceny rosną i koło się zamyka. Ten sam podział widać poza klasą. Rodzina zamożna inwestuje w dziecko dalej. Płatny sport, travel team, korepetycje. Sam podstawowy udział w sporcie kosztuje dziś średnio około $1000 rocznie, o 40% więcej niż w 2019 roku. A to dopiero podstawa. Travel team w siatkówce nawet $18,000 rocznie. W baseballu 15. Podróże, hotele, sprzęt, prywatne treny. Rodziny zarabiające ponad $100,000 rocznie wydają na sport dziecka prawie $1500 rocznie więcej niż rodziny poniżej $50,000 rocznie przychodu. Efekt jest taki, że 66% dzieciaków z bogatych domów uprawia sport zorganizowany. W grupie biedniejszych zaledwie 52%. James rośnie i jest już nastolatkiem. Ma 16 lat i pierwszą wypłatę. Prawo federalne Fair Labor Standards Act pozwala pracować od 14 roku życia. Choć z ograniczeniami. Maksymalnie 3 godziny w dzień szkolny i w sumie 18 godzin w tygodniu. Po 16 te limity znikają. James potrzebuje tylko zgody rodziców i szkoły. Ile zarabia? W Stanach i miastach, gdzie James mieszka, stawka rynkowa to około $15–16 za godzinę. James dostaje pierwszą wypłatę i po raz pierwszy widzi na własne oczy, czym jest FICA. To potrącenie na ubezpieczenie społeczne i Medicare. Zanim skończy liceum, wie już, czym różni się brutto od netto. Gdzie realnie pracuje 16-latek w Ameryce? Najczęściej w gastronomii, za ladą fast foodu jako kelner, albo w handlu, np. na kasie w lokalnym sklepie. Latem dochodzi ratownictwo na basenie, koszenie trawników sąsiadom albo opieka nad dziećmi. To praca sezonowa, weekendowa. W Ameryce pierwsza praca to taki rytuał przejścia, niemal tak samo ważny jak prawo jazdy. Rodzice Jamesa nie widzą w tym problemu, wręcz przeciwnie, zachęcają go, bo wiedzą, że pierwsza wypłata uczy więcej niż niejeden semestr w szkole. Pracując po lekcjach i w weekendy, po 15–20 godzin tygodniowo, 16-latek może zarabiać około $200–300 tygodniowo. Na wakacje przechodzą w pełen etat i potrafi wtedy wyciągnąć nawet $2–2,5 tysiąca miesięcznie. Ponieważ koszty utrzymania, od dachu nad głową po zakupy spożywcze, najczęściej pokrywają rodzice, zarobione pieniądze stają się dla nastolatka czystym budżetem na własne zachcianki. Według corocznych badań rynkowych Piper Sandler
Amerykański nastolatek swój budżet wydaje przede wszystkim na wyjścia ze znajomymi, ubrania i buty oraz szeroko pojętą rozrywkę i technologię. Dla wielu szesnastolatków pojawia się też większy stały wydatek w tym wieku – tankowanie paliwa do samochodu. Nierzadko również odkładanie na wkład własny do zakupu swojego pierwszego auta. I tu właśnie przy tej pierwszej wypłacie zaczyna się coś, co będzie towarzyszyć Jamesowi przez całe życie. Nie odkłada tych pieniędzy na lokatę, nie inwestuje ich jeszcze, ale w jego głowie zaczyna formować się to, co nazwałbym amerykańską mentalnością finansową. Polak myśli, dług to strach, oszczędzanie to bezpieczeństwo, własne mieszkanie to cel życia. Amerykanin myśli tak, dług to narzędzie, inwestowanie to bezpieczeństwo, mobilność, wynajem, przeprowadzki za pracą to jest normalność. Skąd ta różnica? W Ameryce dług spłacany terminowo buduje coś, czego nie ma w Polsce w tej formie. Tak zwany credit score. Bez niego nie wynajmiesz mieszkania, nie kupisz auta na kredyt, czasem nawet nie dostaniesz pracy. Pracodawca może sprawdzić Twoją historię. Życie bez kredytu w USA nie jest cnotą. Często jest przeszkodą. 18-latek, który nigdy nie miał karty kredytowej, bywa w oczach banku bardziej podejrzany niż taki, który raz się spóźnił ze spłatą i potem to nadrobił. Tym samym, gdy przeprowadzałem się do USA, to jedną z pierwszych rzeczy, którą niejako musiałem zrobić, to wziąć kartę kredytową, kredyt na samochód, mimo że niekoniecznie były mi w 100% potrzebny. Ale jako że dla banków i całego systemu byłem człowiekiem bez historii, to jest to najprostszy sposób budowania wiarygodności kredytowej, która będzie potrzebna później, na przykład przy zakupie domu. O credit score, co to jest i jak to działa, będzie już za chwilę. W Polsce i w wielu krajach Europy rozsądne zarządzanie finansami i bezpieczeństwo to właśnie lokata, gotówka. W Ameryce rynek kapitałowy lub jeśli już oszczędzanie, to tylko na emeryturę, które i tak sprowadza się do rynku kapitałowego. 60% amerykańskich gospodarstw ma akcje. Albo bezpośrednio, albo przez fundusz typu 401k albo IRA. To domyślny sposób, w jaki klasa średnia chroni swoje pieniądze przed inflacją. Przeciętny Polak trzyma oszczędności tam, gdzie widzi je fizycznie. Na koncie, na lokacie, pod materacem. Choć trzeba przyznać, że to też w ostatnich latach mocno się zmienia. I w mentalności finansowej Amerykanów jest jeszcze coś. Mobilność. James dorasta widząc, że dom to niekoniecznie rodzinna relikwia. To często aktywo, coś, co się sprzedaje, kiedy trzeba się przenieść, na przykład tam, gdzie jest lepsza praca. Do innego miasta, do innego stanu, czasem nawet na drugi koniec kraju. I nikt nie robi z tego dramatu. Mieszkasz w Ohio, ale dostajesz niesamowitą ofertę pracy w Teksasie? Więc pakujesz dom na sprzedaż, dzieciaki zapisujesz do nowej szkoły, siadasz i jedziesz. W Polsce mieszkanie to często dorobek całego życia. Coś, co się dziedziczy, remontuje przez dekady, a nie sprzedaje się przy każdej okazji zawodowej. Rodzina często zostaje tam, gdzie jest dom, nawet jeśli to oznacza po prostu gorszą pracę. James ma 17 lat i paradoksalnie jest obecnie bogatszy niż będzie za 5 czy 10 lat. Za chwilę zacznie studia i mimo, że ma oszczędności, będzie musiał wziąć kredyt. Potem kolejny na dom i auto. Etap trzeci. James na studiach. James kończy liceum i robi to, co większość jego rówieśników, idzie na studia. Ten etap opiszę w skrócie, bo o kryzysie studiów w Ameryce, kredytach, cenach i całym tym systemie nagrałem osobny odcinek. Tutaj zostanę tylko przy tym, co ważne dla portfela. James, jak większość klasy średniej, nie płaci za studia z gotówki rodziców. Bierze kredyt studencki. Mechanika tego jest dość prosta. Rząd pożycza pieniądze na czesne, oprocentowanie jest stałe, ustalane raz w roku 1 lipca. W roku akademickim 2026-2027 to 6,52% dla studentów licencjackich. Odsetki nie czekają, aż James skończy szkołę. Narastają od pierwszego dnia, choć spłatę odracza się często o pół roku po dyplomie. James nie musi mieć zdolności kredytowej, nie musi mieć pożyczyciela. Rząd pożycza mu pieniądze, bo pożycza je każdemu studentowi. To jedna z niewielu pożyczek w USA, która nie pyta, ile zarabiasz. Ale nie każdy student idzie tą samą drogą. Dzieciaki z bogatej rodziny idą na Ivy League. Harvard, Yale, Princeton. Tam czesne kosztuje zwykle nawet $100,000 rocznie. Rodzice płacą gotówką, czasem używając trustu założonego przy urodzeniu. Zwykle zero długi przy dyplomie. James idzie na publiczny uniwersytet swojego stanu. To wariant, który ma najlepszy stosunek jakości do ceny.
Studiując w swoim stanie, zwykle dostaniesz preferencyjne warunki z czesnego. Studia niekoniecznie będą darmowe, ale władze stanowe wychodzą z założenia, że skoro mieszkasz w danym stanie, to twoi rodzice niejako opłacili już tą uczelnię w podatkach. Niemniej James bierze kredyt, ale będzie to znacznie niższy niż gdyby poszedł na prywatną uczelnię, bo tam edukacja oczywiście będzie droższa. Trzecia droga to Community College. Tu mamy już na przykład 2 lata za mniej niż $5000 rocznie lub nawet czasem za darmo. Zaliczasz podstawowe przedmioty, a potem przenosisz swoje dotychczasowe kredyty naukowe na 4-letnią uczelnię, żeby dokończyć tam dyplom za ułamek ceny. To często droga dla rodzin, których nie stać na żadną z dwóch pierwszych opcji. I coraz częściej też tych, którzy po prostu policzyli, że dyplom to dyplom niezależnie od tego, gdzie zaliczyłeś pierwszy rok angielskiego. James wychodzi ze studiów z dyplomem i z długiem w okolicach mediany zadłużenia studenckiego, która obecnie wynosi około $30,000 właśnie dla uczniów studiujących na uczelniach stanowych. Choć studia magisterskie w niektórych specjalnościach będą skutkować nawet długiem powyżej $200,000. Tak jak mówiłem, jak ten cały system działa, opisałem w osobnym filmie. Tu to, co najważniejsze w kontekście finansów, to, że dla Jamesa to pierwszy duży kredyt w życiu i będzie go spłacał nawet do 40, albo może nawet i trochę dłużej. To swoją drogą budzi w ostatnich latach bardzo dużo kontrowersji, bo wielu absolwentów nie zarabia lepiej niż osoby, które po prostu zaczęły pracę fizyczną. I w czasie, gdy James zakuwał do egzaminów, oni od kilku dobrych lat zarabiali już niezłe pieniądze jako hydraulik, monter paneli słonecznych czy specjalista od klimatyzacji. Tak czy inaczej, James ma dyplom w kieszeni, dług na koncie i to dopiero początek prawdziwych pieniędzy. Etap czwarty. James ma około 20 kilku lat. James dostaje swoją pierwszą prawdziwą pensję. Wchodzi na rynek pracy jako 20-parolatek i ląduje mniej więcej w okolicach mediany dla swojej grupy wiekowej, czyli około $50,000 rocznie. Dla porównania, absolwent informatyki startuje z pensją około $80,000, ale ten majster od klimy zarabia już niedużo gorzej, bo już w okolicach $65,000. A jaki jest majątek netto Jamesa na progu dorosłości? James ma co prawda samochód wart $7,000 i jakieś $3,000 oszczędności na czarną godzinę, ale na jego koncie wciąż jest $30,000 długu studenckiego, więc bilans jest prosty. Jest 20,000 na minusie. Z czysto finansowego punktu widzenia James jest pod kreską. Nie oznacza to oczywiście porażki. Pracując na etacie za $50,000 rocznie, James, mimo że wyprowadził się od rodziców i sam opłaca czynsz i rachunki, powoli wychodzi na prostą. W ciągu 2-3 lat wyjdzie na plus i osiągnie medianę majątku dla swojej grupy wiekowej, która krąży w okolicach $10,000. Ta mediana brzmi skromnie, ale jak zestawimy ją ze średnią w tej samej grupie wiekowej, która wynosi ponad $75,000, to dopiero robi się różnica. Tą gigantyczną różnicę robi garstka rówieśników. Dzieci z bogatych domów z wczesnym spadkiem, specjaliści od technologii startujący z pensją od razu 100,000, czy jacyś szczęściarze, którym rodzice kupili pierwsze mieszkanie. Ta rosnąca przepaść między medianą a średnią to jeden z najważniejszych trendów współczesnej Ameryki. Będziemy ją bardzo uważnie monitorować na kolejnych etapach życia Jamesa, bo z każdym kolejnym rokiem ta luka będzie się tylko powiększać. James zaczyna powoli myśleć poważniej o swojej przyszłości finansowej, a to oznacza najczęściej kolejne kredyty. Zanim James dostanie swoją pierwszą kartę kredytową premium, musi zbudować ten credit score. Credit score to po prostu skala od 300 do 850 punktów. James zaczyna w okolicach 650. Cel 720+. Próg, od którego banki przestają cię traktować jako ryzyko, a zaczynają jak klienta. Poniżej 500 jesteś dla systemu ryzykiem. Powyżej 800 przechodzisz do ligi klienta premium. System punktacji kredytowej w obecnej formie jest stosunkowo świeżym wynalazkiem. Narodził się pod koniec lat 80. XX wieku. Został stworzony przez firmę Fair Isaac Corporation, od której właśnie pochodzi nazwa, czyli skrót FICO. Zamiast uznaniowej, podatnej na uprzedzenia i subiektywnej oceny urzędnika bankowego, stworzono czysto matematyczny algorytm. Przekształcił on całą dotychczasową historię płatności, długi, nawyki finansowe obywatela w jedną liczbę, która od dziś decyduje niemal o każdym obszarze życia w Ameryce.
Jak liczony jest ten wynik? Składa się on z 5 wskaźników. 35% to historia płatności. Jedno opóźnienie powyżej 300 dni i wynik leci łeb na szyję. 30% to wykorzystanie limitu kredytowego. Stosunek tego, ile pożyczyłeś, do tego, ile mógłbyś pożyczyć. Trzymaj się poniżej 30, a najlepiej poniżej 10%, jeśli chcesz mieć idealny wynik. 15% to długość historii. Im starsze konto, tym lepiej. Dlatego doradcy finansowi w Ameryce powtarzają: nigdy nie zamykaj swojej pierwszej karty kredytowej, nawet jeśli już jej nie używasz. Ostatnie 20% dzielą między siebie mieszanka rodzajów kredytu i liczba nowych zapytań. James wchodzi w ten system z tak zwaną cienką teczką. Ma zero historii, więc każde potknięcie boli go bardziej niż kogoś, np. z 10-letnim stażem kredytowym. Cała jego generacja startuje nisko. Średni wynik FICO dla pokolenia Z to obecnie około 680 punktów i jest najniższy z wszystkich grup wiekowych. Średnia krajowa to 715. Co konkretnie zmienia dobry wynik? Wyobraź sobie dwóch Jamesów. Pierwszy ma 650 punktów, więc dostanie kredyt samochodowy, ale z odsetkami rzędu np. kilkunastu procent. Drugi po 2-3 latach terminowych spłat dobija do 720. I ta sama pożyczka kosztuje go o kilka punktów procentowych mniej, co na 5-letnim kredycie na auto potrafi oznaczać różnicę $1000 odsetek. Tak więc dobry wynik FICO może być realną oszczędnością przy każdej większej transakcji. Przy aucie, mieszkaniu, czasem nawet polisie ubezpieczeniowej, bo część ubezpieczycieli w USA legalnie uwzględnia scoring kredytowy przy wycenie składki. Co ważne, credit score nie oznacza tego, ile możesz pożyczyć. To bardziej może zależeć od innych czynników. Bardziej trzeba o tym myśleć jako o wiarygodności kredytowej. Mówi ona o tym, jak rzetelnym płatnikiem jesteś. Teraz wyobraź sobie kogoś, kto wcale nie dorastał w tym systemie, na przykład imigranta. Przyjeżdża do USA i w oczach systemu bankowego w ogóle nie istnieje. Ma zero historii. I tu jest paradoks, który wynika wprost z badań nad asymilacją finansową imigrantów. Gdy imigrant zacznie budować tą historię, robi to znacznie solidniej niż statystyczny Amerykanin. W wieku 30 lat jego wynik FICO jest średnio o 27 punktów wyższy niż u nieimigranta o tym samym dochodzie. Mimo to przez ponad dekadę ma gorszy dostęp do kredytów hipotecznych i samochodowych, bo system ocenia go nie przez dyscyplinę, ale przez staż. A stażu nadrobić się nie da. I to nic, że w Polsce spłaciłeś 2 mieszkania, 3 samochody i masz sporo oszczędności. Tu jesteś szarak i startujesz od zera. Amerykański system w praktyce mówi więc każdemu: nie chodzi o to, żeby unikać długu. Chodzi o to, żeby mieć dług i go spłacać. Bierzesz małą kartę kredytową, płacisz za nią za paliwo, Netflixa, spłacasz w całości co miesiąc i w ten sposób, bez ani $1 odsetek, budujesz sobie liczbę, którą później decyduje, gdzie zamieszkasz i ile zapłacisz za ten swój wymarzony dom. James ma tą kartę kredytową, konto w banku, aplikację mobilną, która pilnuje jego wydatków i to jest dla niego oczywistość. Nieoczywiste jest to, że ponad 5% dorosłych Amerykanów w ogóle nie posiada konta w banku. Co robi w Ameryce ktoś, kto nie ma konta bankowego, a dostaje od pracodawcy papierowy czek wypłatowy? Nie może wpłacić go aplikacją ani zanieść do okienka w banku, bo bank od progu żąda dokumentu tożsamości, numeru Social Security i opłaty za założenie konta, na którą tej osoby po prostu nie stać. Idzie więc do check cashing center. Zwykle to jakiś obskurny punkt, na przykład obok lombardu. Pokazuje czek w okienku za pancerną szybą i po potrąceniu natychmiastowej prowizji od 2,5 do 4% dostaje gotówkę do ręki. Za przywilej odebrania własnych ciężko zarobionych pieniędzy płaci od kilkunastu do kilkudziesięciu dolarów przy każdej wypłacie. Ale na tym problem się nie kończy, bo z gotówką trzeba coś zrobić. Prądu, czynszu czy abonamentu za telefon nie da się zapłacić bez konta. Taka osoba musi więc iść do sklepiku, do punktu usługowego i kupić money order, płacąc kolejną opłatę za wystawienie kolejnego świstka. Sieć 13 000 punktów realizacji czeków obsługuje w USA 350 milionów transakcji rocznie. Ale w zasadzie dlaczego takie osoby nie mają konta? Wbrew pozorom rzadko jest to ideologiczny wybór, a najczęściej po prostu chłodna ekonomiczna kalkulacja albo systemowa ściana. Oficjalne dane amerykańskiego regulatora pokazują, że dla prawie połowy z nich główną barierą jest brak wystarczającej pieniędzy na spełnienie wymogu tzw. minimum salda.
Jeśli na Twoim koncie nie leży stale kilkaset dolarów, bank co miesiąc ściąga kilkunastodolarową opłatę za samo jego prowadzenie. Do tego dochodzi strach przed karami, gdy na koncie brakuje kilku dolarów. Bo bank zamiast odrzucić transakcję za kawę, przypuszcza ją i dolicza 35 dolarów kary za każdy taki zakup. Jedna niedopatrzona transakcja potrafi zjeść całą dniówkę. Natomiast co czwarty Amerykanin bez konta po prostu odbija się od wymogów formalnych, takich jak brak stałego adresu, brak ważnego dowodu tożsamości czy numeru Social Security. A jeśli w przeszłości porzuciłeś konto z ujemnym saldem wygenerowanym przez bankowe opłaty, trafiasz do tzw. bazy Check Systems. To taka finansowa czarna lista, która skutecznie blokuje cię w jakimkolwiek tradycyjnym banku na kolejne 5 lat. A kilkanaście procent, choć konto ma, i tak żyje w innym systemie finansowym. Takiej pętli pożyczek chwilówek. Mechanizm chwilówek działa tak. Pożyczasz 500 dolarów na 2 tygodnie do najbliższej wypłaty. Opłata to zwykle 15 dolarów za każde pożyczone 100. Dużo czy nie? Podpowiem, jak przeliczysz sobie na realną roczną stopę, to wychodzi oprocentowanie w granicach 400%. Dane pokazują, dlaczego ta branża w ogóle istnieje. 80% takich pożyczek jest rolowanych albo zaciąganych od nowa w ciągu 2 tygodni od terminu spłaty. Ponad 22% nowych pożyczek jest odnawianych 6-krotnie albo więcej. W efekcie klient płaci w opłatach więcej niż pierwotnie pożyczył. I wciąż jest winny kapitał. W 30 stanach, gdzie taki proceder jest legalny, branża zgarnia rocznie 2,4 miliarda dolarów w samych opłatach. Od ludzi, których najmniej na to stać. Mechanizm z życia od wypłaty do wypłaty, czyli tzw. paycheck to paycheck, to często nie kwestia dochodów, ile całkowitego braku płynności finansowej, czyli sytuacji, w której cała bieżąca wypłata idzie na pokrycie zobowiązań z poprzedniego miesiąca. Brak jakiegokolwiek bufora oszczędności sprawia, że jednorazowy, nieprzewidziany wydatek, jak na przykład awaria samochodu za 500 dolarów czy wizyta u dentysty, natychmiast rozbija domowy budżet i zmusza do sięgania po wysoko procentowany dług. Co ciekawe, od wypłaty do wypłaty żyją w USA nie tylko najubożsi. Dane pokazują, że ten problem dotyka ponad połowy dorosłych Amerykanów, w tym co trzeciej osoby zarabiającej powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie. To zjawisko napędzane jest przez tzw. inflację stylu życia oraz wysokie koszty stałe. Wysokie zarobki idą w parze z potężnym obciążeniem. Ratą za kredyt hipoteczny na drożejącą nieruchomość, leasingiem 2 aut, wysokim czesnym za prywatne szkoły, ubezpieczeniami czy spłatą dawnych kredytów studenckich. Taki styl życia tworzy złudzenie bogactwa, lecz w rzeczywistości jest finansowym domkiem z kart. Wysoka pensja prawie w całości rozchodzi się na obsługę starych zobowiązań. Trochę więcej o tym już za chwilę. James od kilku lat pracuje na pełen etat i szybko uczy się jednej rzeczy. Lojalność wobec pracodawcy nie opłaca się. Dane ADP i Pew Research są jednoznaczne. Zostajesz w tej samej firmie, twoja pensja rośnie nominalnie od 3 do 5%, po uwzględnieniu inflacji to praktycznie zero. Jeśli zmieniasz pracę co 18-24 miesięcy, możesz liczyć na dwucyfrową podwyżkę. W technologii, gdzie popyt na ludzi jest wysoki, nawet 20-25%. James robi więc to, co cała jego generacja. Tak zwany job hopping. Ale nie z braku lojalności, po prostu z czystej kalkulacji. Do negocjacji wynagrodzenia wchodzi jeszcze jeden czynnik, którego wcześniej James nie miał. Stany takie jak Nowy Jork, Kalifornia czy Colorado wprowadziły ustawy o przejrzystości wynagrodzeń. Pracodawca musi opublikować widełki płacowe już w ogłoszeniu o pracę. Koniec ze zgadywaniem. Koniec z sytuacją, w której twoja nowa pensja zależy od tego, ile zarabiałaś na poprzednim stanowisku. James wchodzi na rozmowę kwalifikacyjną, znając dokładnie widełki i negocjuje z pozycji, jakiej wcześniej nie miały pokolenia. To już coś więcej niż wygoda. Kiedyś rekruter pytał kandydata, ile zarabiał na poprzednim stanowisku i budował ofertę wokół tej liczby, co oznaczało, że każda niedopłacona pensja ciągnęła się za pracownikiem z firmy do firmy przez całą jego karierę. Ustawy o przejrzystości wynagrodzeń przecinają ten łańcuch. James zna widełki, zanim jeszcze wyśle CV i może od razu odsiać oferty poniżej rynku. Ale ostatnie lata nie są tak łaskawe dla Amerykanów, a w szczególności już młodych. I to przekłada się na kilka ciekawych trendów, które trochę zmieniają obraz tego, jakie Amerykanie mieli podejście do finansów przez ostatnie 90-lecia. Pierwszy to soft saving, czyli rezygnacja z aktywnego odkładania na odległą emeryturę na rzecz
życia tu i teraz. 73% pokolenia Z wybiera dziś wyższy standard życia zamiast dokładania do konta oszczędnościowego. Dlaczego? Bo 66% młodych Amerykanów szczerze wątpi w to, że w ogóle dożyje momentu, w którym będzie miało wystarczająco dużo, żeby przejść na emeryturę. Skoro cel wydaje się nieosiągalny, to po co się w ogóle dla niego zażynać? Drugi to doom spending. Logiczne rozwinięcie tej samej logii. Skoro długoterminowe cele wydają się mrzonką, nadwyżkę wydajesz natychmiast. Na podróż, kolację, koncert. Skoro i tak nie masz szans dorobić się niczego sensownego, to przynajmniej tu i teraz sobie pożyjesz. Ale jest też druga strona, która idzie w zupełnie odwrotnym kierunku. Loud budgeting, czyli głośne budżetowanie, to już podobno nie wstyd. 42% generacji Z otwarcie mówi znajomym: nie stać mi na to, zamiast wymyślać jakieś wymówki. 60% rozmawia z przyjaciółmi o swoich dochodach i stresie finansowym bez zażenowania. Temat pieniędzy, który był tabu dla poprzednich pokoleń, jest obecnie zwyczajną rozmową przy piwie. Metodą na lepsze kontrolowanie wydatków jest też kopertowanie. To renesans analogowego budżetowania, czyli fizycznie gotówka rozdzielona do kopert podpisanych kategoriami, np. jedzenie, rozrywka, paliwo. To reakcja na to, że karta w telefonie sprawia, że pieniądze przestają wydawać się realne. Koperta się kończy, więc koniec wydatków w tej kategorii. Żadnej dyskusji z samym sobą, po prostu koniec. Kolejny trend to no buy. Dobrowolne moratorium, czysty, narzucone sobie samemu ban na jakiekolwiek wydatki, które nie są niezbędne do przetrwania. W mediach społecznościowych ten ruch zyskał miano no buy year albo low buy month. Nie chodzi nim tylko o zwykłe zaciskania pasa z biedy. To celowy reset mentalny. Na miesiąc, na kwartał albo na cały rok zamrażasz kupowanie nowych ubrań, gadżetów, kosmetyków na zapas czy kolejnych subskrypcji. Zasada jest prosta. Portfel opiera się wyłącznie na rachunki, jedzenie, leki i paliwo. Taki celowy post od konsumpcjonizmu pozwala zidentyfikować właśnie impulsy zakupowe i przeciąć inflację stylu życia i wytworzyć pierwszy realny bufor gotówkowy. Dla kogoś, kto utknął w pętli żyłowania budżetu, to twarde moratorium bywa często jedynym momentem, w którym odzyskuje pełną kontrolę nad własnymi pieniędzmi. A subskrypcje to w ogóle osobny rozdział tego zmęczenia. Netflix, Spotify, Disney+, aplikacja do siłowni, chmura na zdjęcia, kolejny streaming sportowy. James, sprawdzając kiedyś wyciąg z karty, doliczał się kilkunastu drobnych, powtarzających się opłat, od których w ogóle zapomniał. Każda z osobna to w zasadzie grosze, ale razem potrafią zjeść równowartość jednego dużego zakupu miesięcznie. Zjawisko to ma już swoją nazwę – zmęczenie subskrypcjami. Jest jednym z głównych powodów, dla których to kopertowanie i no-buy w ogóle zyskały popularność. To taki cichy bunt przed tym, że pieniądze znikają z konta bez żadnej świadomej decyzji. Teraz widzisz, że to podejście, które funkcjonowało przez lata, może wkrótce się zmienić, ale czy na stałe i w którą stronę? Cały czas jeszcze nie wiadomo. Weekendowe wieczory James czasem spędza za kierownicą, wożąc ludzi przez aplikację albo dowożąc jedzenie. Pytanie brzmi, robi to co musi, czy tylko dla zabawy? Odpowiedź zależy od tego, ile zarabia. Dla Amerykanina o niższych dochodach Uber, DoorDash czy Instacart to nie jest dorabianie na przyjemności, tylko sposób na domknięcie budżetu. 16% pokolenia Z podjęło dodatkową pracę w ostatnim roku wprost po to, żeby pokryć rosnące koszty życia. Po prostu potrzebowało tego, by związać koniec z końcem. Więcej o pracy na kilku etatach jednocześnie opowiadam w osobnym filmie o tym, jak naprawdę pracują Amerykanie. Dla Jamesa, który ma stabilny etat, to po prostu dodatkowe zajęcie, dzięki którym ma jakieś dodatkowe pieniądze, które nie łatają dziur w budżecie, ale idą prosto na rachunek maklerski albo na fundusz na własny dom. James dostał swoją pierwszą kartę kredytową zaraz po 18, bo tak jak już wiesz, klient, który nie ma kredytu, to podejrzany gość. Dlatego właśnie 84% aktywnych kredytowo 20-parolatków z pokolenia Z ma dziś przynajmniej jedną kartę kredytową. Dla porównania milenialsi w tym samym wieku mieli na poziomie 61%. Tak więc postrzeganie tego jest takie, że dług to nie porażka. Mieszkając w USA musisz rozumieć, że to narzędzie, którego trzeba się nauczyć używać najlepiej i jak najwcześniej. Oczywiście jak z każdym narzędziem trzeba używać go umiejętnie. To życie na kredyt jest podstawą całego amerykańskiego systemu. Dostajesz tu tonę propozycji kart kredytowych, prywatnych, firmowych. Jak na przykład otworzysz firmę i zaczniesz sprzedawać i bank to zauważy, że pojawiają się jakieś pierwsze przychody, momentalnie zaproponuje ci kredyt.
Gdy zaczynasz osobiście zarabiać dużo pieniędzy lub gdy twoja firma zarabia coraz więcej, to otwiera się naprawdę morze możliwości, jak optymalizować podatki, płynność, rozwój swojej firmy, czy przy pomocy kredytu, czy finansowania. Ja cały czas jeszcze łapię się na tym, że nawet zwykli Amerykanie do tego kredytu podchodzą znacznie z większą lekkością niż ja. I kredyt idzie często w parze z drugą cechą Amerykanów. Inwestowaniem, które dla nich jest zupełną normalnością. James zaczyna inwestować, zanim jeszcze wie, czym różni się w zasadzie akcja od obligacji. Ściąga aplikację, np. Robinhood, Cash App i w kilka kliknięć kupuje coś, o czym usłyszał od znajomego. 45% pokolenia Z deklaruje dziś posiadanie jakiegokolwiek portfela inwestycyjnego, a większość z nich zawarła pierwszą transakcję jeszcze przed 20. James zaczyna od rzeczy najbardziej ryzykownych i najgłośniejszych. Kryptowalutami interesuje się 55% pokolenia Z, a 48% już je kupiło. Często bez większego pojęcia, czym właściwie jest blockchain. Dokładają też inne spekulacyjne inwestycje. Czasem obstawia też coś na rynkach predykcyjnych typu Kalshi. O mechanice tych zakładów na wydarzenia gospodarcze i polityczne opowiadam trochę w osobnym odcinku. Jednak to, co łączy ich wszystkich i podejście do inwestowania młodych Amerykanów w ostatnich latach, to właśnie YOLO i luźne podejście do ryzyka. I choć obecnie tak zaczyna wielu młodych, to patrząc na całe społeczeństwo, inwestowanie dla większości nie jest aż tak ekscytujące. Z czasem James dojrzewa jako inwestor, a głównym nurtem stają się fundusze ETF, po prostu śledzące szerokie indeksy jak S&P 500. Już za chwilę, gdy James będzie miał 30-40 lat, jego podejście do inwestowania i oszczędzania będzie prawie 100% pod tajemniczym hasłem 401k. Co to za zwierz? O tym już za chwilę. Póki co Jamesa czeka największy rollercoaster jego życia. Poznaje miłość swojego życia i za chwilę bierze ślub i kredyt na całe życie. A może i kilka kolejnych kredytów? Etap 5. James ma około 30 lat. James ma 30 lat, bierze ślub i teraz przychodzi decyzja, która przeorganizuje jego budżet na następne 3 dekady. Decyduje się kupić dom. Problem w tym, że dla Amerykanów ze średnim dochodem $80,000, czyli w okolicach mediany, 75% domów w Ameryce jest dzisiaj poza zasięgiem. Żeby kupić ten medianowy dom, dziś wart około $400-435 tysięcy, trzeba zarabiać w okolicach $110,000 rocznie, licząc 20% wkładu własnego i te obecne stropy procentowe. James z żoną są blisko tego progu, ale nie do końca go osiągają. Dlaczego to takie trudne? Oprocentowanie 30-letniego kredytu stałoprocentowego, czyli takiego standardu w USA od 30 lat, wynosiło w 2021 rekordowe okolice 3%. Dziś jest to 6,5-7%. Ta sama rata na ten sam dom podskoczyła o kilkaset dolarów miesięcznie. Dla domu za 420 tysięcy różnica to dodatkowe $650 co miesiąc. Tylko z powodu tej wyższej stopy. Ale w USA najczęściej rata jest jeszcze wyższa. Nazywa się PT. Oprócz klasycznej raty kapitał i odsetki, jaką znamy, dochodzi podatek od nieruchomości, który automatycznie jest dodawany do raty, ubezpieczenie domu, które w ostatnich latach poszło bardzo w górę i jeśli wkład własny jest mniejszy niż 20%, dodatkowe prywatne ubezpieczenie hipoteczne, które oczywiście nie buduje żadnego kapitału, tylko chroni bank. Efekt jest taki, że 62% młodych Amerykanów uważa dziś zakup domu za cel nierealny. 40% najemców nie wierzy, że kiedykolwiek zostanie właścicielem. A 38% obecnych właścicieli przyznaje wprost, gdyby musiała dziś kupować dom, w którym mieszkają, nie byłoby ich na niego stać. Nagrałem o tym osobny, obszerny film o całym kryzysie mieszkaniowym w Ameryce. Zajrzyj tam, jeśli chcesz zrozumieć tą całą mechanikę do końca. James i jego żona po długich rozmowach z bankiem w końcu dostają kredyt i wprowadzają się do wymarzonego domu. Ale to nie jest koniec ich kredytów. James bierze kolejne. Tym razem na samochód, bo jego stare auto z czasów młodości przecież nie nadaje się już dla rodziny. Trzeba kupić nowe, bezpieczniejsze, najlepiej SUV-a. I nie, nikt nie bierze oczywiście 20-letniego kredytu na samochód, bo taki produkt po prostu nie istnieje. Ale coraz więcej ludzi wchodzi w kredyty na 7 czy nawet 8 lat. I to jest realny problem. W ostatnich latach w górę bardzo mocno poszły ceny aut i jednocześnie wzrosły stopy procentowe. Ceny rosną, więc żeby rata była do udźwignięcia, sprzedawca proponuje mu kredyt na 84 miesiące zamiast standardowych 60.
Brzmi to rozsądnie, bo będzie niższa stawka miesięczna. Bo w większości przypadków Amerykanie niekoniecznie patrzą na całkowity koszt kredytu, tylko na bieżącą ratę. Prawie 24% nabywców nowych aut w Ameryce finansuje dziś zakup na 84 miesiące lub dłużej. Średnia finansowana kwota to ponad $44,000, co daje ratę miesięczną ponad 770. A łączne odsetki przez cały okres kredytu to prawie $10,000. Co piąty kupujący płaci ratę przekraczającą $1,000 miesięcznie. I jak pewnie się domyślasz, to pułapka. Bo samochód traci na wartości od pierwszego dnia 20% w pierwszym roku do 60% w ciągu 5 lat. Przy tak długim kredycie spłata kapitału w pierwszych latach jest wolniejsza niż tempo, w jakim auto traci wartość. Efekt jest taki, że przez pierwsze 3-4 lata James jest winny bankowi więcej niż jego samochód realnie jest wart. To nazywa się często upside down loan, czyli taka pożyczka pod wodą. Jeśli w tym momencie zechce wymienić auto, wpada w spiralę długu samochodowego. Wymieniając auto w salonie w USA, zwykle salon oferuje cenę trade-in, czyli to, ile dostaniesz za swoje obecne auto. Jeśli wartość rynkowa twojego auta jest niższa niż to, ile jesteś winny bankowi w kredycie, musisz dopłacić. I prawie 30% takich transakcji trade-in odbywa się dzisiaj z ujemnym kapitałem. Ale zamiast spłacić różnicę gotówką, większość ludzi po prostu doczepia ten dług do nowego kredytu. Nowa finansowana kwota skacze prawie do 56 000, rata z tych 800 do $1000, a łączne odsetki już do ponad 16 000. Dług rośnie, samochód wciąż traci na wartości, a klient zaczyna kolejną umowę, już będąc pod wodą głębiej niż był poprzednim razem. I sprzedawcy aut nie pomagają. Ja przeprowadziłem się do USA akurat w momencie, zaraz po tym, jak znacząco wzrosły stopy procentowe. Znajomi, którzy kupowali auto jeszcze rok czy nawet pół roku wcześniej, mieli oprocentowanie o 4-5% niższe. Czytaj, w zasadzie było prawie za darmo. I wtedy, gdy ja kręciłem nosem na tą wysoką ratę, sprzedawcy odpowiadali mi, żebym się nie martwił, bo za rok stopy procentowe spadną i sobie zrefinansuję ten kredyt i będzie już wszystko tanio. Ja sobie spojrzałem na dane historyczne na temat stóp procentowych i wyszło mi bardzo jasno, że nie ma co na coś takiego liczyć. Ale pan w salonie twardo to rekomendował. Aha, no i po roku James kupuje drugie auto, bo ten dom okazało się, że wszędzie trzeba jeździć i muszą mieć 2 auta. Kolejny kredycik. Ale co ciekawe, nie zawsze tak było. W latach 50. czy 60. nowiutki Chevrolet z salonu kosztował około $2000 i większość Amerykanów kupowała pojazdy za gotówkę. A jeśli już sięgano po pożyczkę, umowę spłacało się np. 12, maksymalnie 24 miesiące. Co więcej, zwykle jedno auto w zupełności wystarczało. Model społeczny opierał się wtedy na jednym pracującym żywicielu rodziny, a miasteczka nie były jeszcze aż tak rozlane na dziesiątki kilometrów. Złote lata powojennego Prosperity traktowały samochód jako praktyczny środek transportu, który nie miał być na kredyt. Wszystko zaczęło pękać w latach 70. i 80. Rozwój gigantycznych przedmieść wymusił model, w którym brak drugiego auta w domu oznaczał paraliż życiowy. Jednocześnie kryzys naftowy, szalejąca inflacja i próby jej zdławienia przez rezerwę federalną wywindowały oprocentowanie kredytów do astronomicznych kilkunastu procent. Żeby raty nie zabiły portfeli klientów, banki po raz pierwszy zaczęły cicho przesuwać granice. Kredyty wydłużono do 4, a później do 5 lat. Gdy w latach 90. i po kryzysie w 2008 stopy procentowe spadły niemal do zera, producenci wykryli nową żyłę złota. Zaproponowali iluzję bogactwa. Kredyty 0%, powszechny leasing konsumencki, ile reklamy, które przestały im mówić o pełnej cenie pojazdu, a zaczęły skupiać się wyłącznie na niskiej miesięcznej racie. Dziś ta iluzja ostatecznie prysła. Średnia cena nowego samochodu w USA przekroczyła $48 000, a gdy po pandemii stopy procentowe właśnie podskoczyły, promocje na tani kredyt zniknęły z salonów, rynek nie cofnął cen. Dla wielu auto w Ameryce stało się dożywotnią subskrypcją za możliwość dojechania do pracy, z której pensja i tak w całości idzie na spłatę rosnących długów. Wyjście z tej pętli wymagałoby żelaznej dyscypliny, spłacić 7-letni kredyt do ostatniego centa, a później jeździć tym samym autem przez kolejne 5 czy 10 lat, ciesząc się brakiem miesięcznego obciążenia. Jednak w dzisiejszej Ameryce na taki ruch decyduje się zaledwie 1 na 3 kierowców. Przytłaczające 2/3 Amerykanów traktuje ratę samochodową jak nieunikniony, dożywotni rachunek za prąd czy internet.
Zamiast czekać do końca umowy, po 3-4 latach ludzie masowo wracają do salonu po nowy model. Gdy James ma już dom i 2 samochody, dostaje jeszcze jeden rachunek, o którym nie myślał, planując budżet. Ubezpieczenia. Składki na ubezpieczenia domu wzrosły w Ameryce o prawie 50% w ostatnich 5 latach. Przeciętna polisa na dom warty $300-400 kosztuje dziś około 2 do 2,5 tysiąca dolarów rocznie. Ale ta średnia nie mówi aż tak wiele, bo na przykład w Oklahomie, gdzie regularnie przechodzą tornada, to nawet 5 do 7,5 tysiąca dolarów rocznie. Na Florydzie, gdzie huragany w ogóle wypłoszyły część ubezpieczycieli z rynku, rozstrzał sięga 3 do 6 tysięcy dolarów rocznie. Do tego dochodzi ubezpieczenie samochodu. Pełna polisa kosztuje średnio ponad 2,5 tysiąca dolarów rocznie. Te ubezpieczenia stanowią prawie 15% całego domowego budżetu Jamesa. James i jego żona podpisują ślubne dokumenty bez intercyzy. Standard. Dzielą się po prostu majątkiem, jak przewiduje prawo stanowe, jeśli dojdzie kiedykolwiek do rozwodu. Ale coraz więcej ich rówieśników robi inaczej. 53% zaręczonych lub świeżo poślubionych z pokolenia Z i milenialsów podpisuje dziś intercyzę. Jest to o 11 punktów procentowych więcej niż jeszcze niedawno. Przestało to być narzędzie zarezerwowane dla milionerów przed ślubem z kimś biedniejszym. Coraz częściej jest to coś, co robi każdy, wchodząc w małżeństwo, mając już własny kredyt studencki, własne oszczędności emerytalne albo perspektywę spadku po rodzicach z pokolenia baby boomers. James tego nie zrobił, bo nie bardzo miał co chronić. Ale jego kolega, syn właściciela małej firmy budowlanej, podpisał intercyzę bez wahania, zanim jeszcze zamówił obrączki. James i jego żona próbują odkładać pieniądze. Ale między domem, 2 ratami za auta i rachunkiem za ubezpieczenia bufora zostaje naprawdę niewiele. I w zasadzie okazuje się, że żyją praktycznie od pierwszego do pierwszego. Fakt, na papierze ich majątek powolutku rośnie, bo spłacają te kredyty. Automatycznie odprowadzają część pensji na konto emerytalne i na studia dla dzieci. Ale w większości są to po prostu zamrożone pieniądze. I tu widać wyraźnie różnicę między polskim a amerykańskim podejściem do oszczędzania. W Polsce depozyty bankowe stanowią ponad 60% PKB. Polacy trzymają pieniądze tam, gdzie je widzą. Właśnie na koncie, na lokacie. Bezpieczne, płynne, ale realnie tracące do inflacji. James robi odwrotnie. Jego kapitał ucieka w stronę kont emerytalnych z ulgą podatkową, właśnie 401k albo IRA. Przeciętny millennials ma na koncie już ponad 80 tysięcy dolarów 401k. Jednak to pieniądze zamrożone do 60. Amerykanie budują majątek na papierze, ale mają mniej gotówki pod ręką niż nawet przeciętny Polak. To zjawisko ma nawet swoją nazwę. Asset rich, cash poor, czyli bogaty na papierze, ale biedny w portfelu. Polak średnio na koncie i w innych odpowiednikach gotówki ma około 30-40% rocznej pensji. Amerykanin traktowałby to często jako słabe zarządzanie pieniędzmi i dlatego średnia w gotówce trzyma zaledwie 10%. Im James jest starszy, tym bardziej widać ten typowy dla Amerykanów wzorzec. Bieżące życie na kredyt, a oszczędności na emeryturę i na daleką przyszłość. Mając około 30 lat, to wciąż bardziej automatyka narzucona przez system, bo emerytura wydaje mu się cały czas odległa, ale już w wieku 40 lat będzie ekspertem optymalizacji swoich funduszy na emeryturę. Jeśli zapytałbyś statystycznego Jamesa, czy prowadzi domowy budżet, taki dokładny w arkuszu lub w aplikacji, prawdopodobnie odpowie, że mniej więcej to wie, ile wydaje. I jest w tym cała prawda o finansowej edukacji przeciętnego Amerykanina. 56% Amerykanów nie prowadzi stałego budżetu domowego. 53% wydaje tyle, ile zarabia, po prostu żyjąc od wypłaty do wypłaty, niezależnie od tego, ile ta wypłata wynosi. 30% przyznaje, że nie byłoby w stanie znaleźć $2000 w nagłej sytuacji bez sprzedawania czegoś lub pożyczania. A wiedza finansowa? Tak zwany test FINRA, sprawdzający podstawy, stopy procentowe, inflację, dywersyfikację ryzyka, tylko niecałe 30% Amerykanów potrafiłoby odpowiedzieć na 5 z 7 pytań. Wśród ludzi poniżej 35 roku życia, czyli wieku Jamesa, ten odsetek spada do zaledwie 14%. I co ciekawe, mimo że Amerykanie domyślnie inwestują, to przy pytaniach o zrozumienie ryzyka inwestycyjnego poprawną odpowiedź zaledwie daje 1 na 3 badanych. James, mimo że ma już dom, rodzinę i konto emerytalne, wciąż uczy się systemu po prostu w biegu. Nikt nie nauczył go tego w szkole. Uczy się na własnych błędach i na rachunkach, które przychodzą raz w roku. Co ciekawe, statystyki prowadzenia domowego budżetu i wiedzy o finansach nie różnią się znacząco od polskich.
Jeśli chodzi o prowadzenie budżetu domowego, nawet jesteśmy nieco niżej niż Amerykanie. Jednak różni się nieco to, jak podchodzimy właśnie do problemów finansowych. Amerykanie domyślnie, gdy budżet się nie spina, używają kredytu. Polacy znacznie częściej próbują rozwiązać taki problem innymi metodami. Niezależnie od wiedzy Jamesa na temat księgowości, co roku ma do rozliczenia podatki. Rozliczał podatki już wcześniej, jako student i single, ale teraz z domem, żoną, dziećmi po raz pierwszy naprawdę rozumie, z czego składa się cały amerykański system podatkowy. I uwierz mi, jeśli mówisz, że w Polsce rozliczenie podatku jest trudne i skomplikowane, to świata nie widziałeś. Takie proste rozliczenie może mieć kilkadziesiąt stron. Jak to dokładnie działa? Mamy 3 typy podatku dochodowego. Federalny, gdzie jest progresywna skala od 10 do 37%. Drugi poziom to podatek stanowy. I tu geografia decyduje więcej niż cokolwiek innego. Może być 0% w Teksasie, na Florydzie czy w Nevadzie, to nawet kilkunastu procent, jak na przykład w Kalifornii czy w Oregonie. 2 identyczne rodziny zarabiające identyczne pieniądze płacą zupełnie inny podatek tylko dlatego, po której stronie granicy stanowej postawiły dom. To jeden z powodów, dla których Amerykanie tak łatwo przeprowadzają się za pracą. Czasami zmiana stanu zamieszkania jest równoważna podwyżce. I trzeci poziom to poziom lokalny. Nie jest on zawsze, ale często bywa bardzo dotkliwy. Przykładowo w Portland w Oregonie mieszkańcy przekraczający określony próg dochodu płacą dodatkowy podatek lokalny przeznaczony wprost na pomoc osobom bezdomnym i darmowe przedszkola. To konkretnie nazwany podatek o konkretnym przeznaczeniu, który każdy mieszkaniec widzi na pasku wypłaty. To bardzo amerykańskie podejście do finansów publicznych. Chcesz sfinansować konkretny problem społeczny? Nazwij podatek jego imieniem, żeby podatnik dokładnie wiedział, za co płaci. James wypełnia formularz podatkowy i tu pojawia się jedna z ciekawszych różnic. W Stanach, w których nie ma podatku dochodowego, masz oczywiście do zapłaty tylko podatek federalny. Jednak tam, gdzie ten podatek stanowy istnieje, bardzo często jest solidna kwota wolna od podatku. Tu nazywa się po prostu ulgą podatkową. Wynosi nieco ponad $30,000 na poziomie federalnym i na poziomie stanowym znów są duże różnice od 0 do nawet właśnie $30,000. Czyli w zasadzie kwota wolna od podatku dla rodziny w USA jest prawie na takim samym poziomie jak u nas w Polsce drugi próg podatkowy. Ale te 30,000 często jest nazywane standardową ulgą. Jeśli nie chcesz zbierać rachunków, po prostu możesz powiedzieć, bierzesz to i Urząd Skarbowy uznaje, że to takie bazowe koszty życia. Jednak jeśli chcesz, to możesz zbierać rachunki za kwalifikujące się wydatki i wrzucać je w koszty. Na przykład raty kredytu, koszty medyczne, darowizny, wpłaty na konto studenckie 529 czy wpłaty na konto emerytalne i jeszcze inne. Tym samym, nawet pracując na etacie, masz parę możliwości rozliczania kosztów, tak jakbyś prowadził działalność gospodarczą. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz o podatkach. Podatek od zysków kapitałowych. U nas odpowiednik nazywany jest podatkiem Belki. W USA jest coś, co na pierwszy rzut oka wygląda nieco skomplikowanie, ale według mnie jest ciekawym sposobem, żeby zachęcić ludzi do inwestowania, a nie spekulacji na giełdzie. W Ameryce kluczem do wszystkiego jest czas posiadania aktywa. Jeśli kupujesz akcje, kryptowaluty, nieruchomości i sprzedasz je zyskiem przed upływem 365 dni, fiskus potraktuje twój zarobek dokładnie tak, jak zwykłą pensję z etatu. Zysk dopisuje się po prostu do bieżącego dochodu i opodatkowuje według tej samej progresywnej skali podatkowej. Zasada jest prosta. Obracasz kapitałem szybko, więc płacisz pełną stawkę jak od ciężkiej pracy, bez jakichkolwiek przywilejów. Wystarczy jednak przetrzymać aktywo chociaż 1 dzień dłużej niż rok, aby całkowicie przeskoczyć do osobnego, preferencyjnego systemu stawek. W tym długoterminowym wariancie podatek wynosi zaledwie albo 0, 15 albo 20%. A same progi dochodowe są dość łaskawie skrojone. Przykładowo, dla małżeństwa o łącznych dochodach opodatkowanych do niespełna $100,000 rocznie nie zapłacisz ani centa podatku od zysków giełdowych z akcji przetrzymanych właśnie dłużej niż rok. Stawka 15% obowiązuje właściwie większość ludzi, a największy 20% próg zarezerwowany jest wyłącznie dla osób o bardzo, bardzo wysokich dochodach. System amerykański stosuje więc klasyczną metodę marchewki i kija. Wysyła obywatelom prosty sygnał. Jeśli inwestujesz długoterminowo, budujesz majątek i dajesz rynkowi stabilny kapitał, państwo nagrodzi cię drastycznie niższym podatkiem.
Jeśli jednak traktujesz giełdę jak kasyno i obracasz papierami co parę miesięcy, oddasz fiskusowi dokładnie tyle samo, co z przepracowanego na etacie $1000. I jak widzisz, tu znowu wraca jak bumerang temat tego, jak wydają i oszczędzają Amerykanie. Skoro w samej konstrukcji podatków są preferencyjne warunki na oszczędzanie długoterminowe, jak na przykład giełda, emerytura czy studia, oraz odliczanie kosztów kredytu i darowizn, to nie ma się co dziwić, że to też naturalnie kształtuje zachowania Amerykanów. Ale ma to też swoją drugą stronę. Bo skoro żyjesz od pierwszego do pierwszego, masz duże obciążenie kredytowe, to czy prawdą jest, że przeciętna amerykańska rodzina jest 2 wypłaty od bezdomności? Co się realnie dzieje, kiedy James na przykład straci pracę? Jego budżet jest dziś dużo mniej elastyczny niż w wieku 20 lat. Wtedy, gdy stracił pracę, mógł po prostu wynająć tańszy pokój, wziąć 2 etaty, przenieść się do innego miasta. Dziś z domem, 2 ratami do auta i dziećmi jego koszty stałe pochłaniają 70 do 90% dochodu rozporządzalnego. Nie ma zbyt wiele miejsca na manewry, ale bezdomność nie przychodzi dla niego po 2 wypłatach, bo między utratą pracy a bezdomnością ma kilka warstw bufora. Pierwsza to gotówka. 30 do 40% populacji ma jakiś fundusz awaryjny starczający na około 3 miesiące. Druga, najważniejsza praktyka to limit na karcie kredytowej. James, mając dobry credit score, może finansować bieżące życie długiem odnawialnym nawet jeszcze przez wiele miesięcy. Kosztem będą oczywiście odsetki, ale wciąż będzie miał dach nad głową, a nie eksmisję. Trzecia warstwa to zasiłek dla bezrobotnych. I tu są bardzo duże różnice pomiędzy stanami. Na Florydzie maksymalny zasiłek to $275 tygodniowo na 12 do 19 tygodni, czyli to w zasadzie ułamek tylko raty hipotecznej. W Massachusetts czy stanie Waszyngton świadczenie będzie rzędu $800 do $1000 tygodniowo przez pół roku. Kiedy wyczerpią się i gotówka, i limity kredytowe, ostatnią deską ratunku staje się konto emerytalne. Dokładnie wypłata awaryjna z 401k albo pożyczka pod zastaw. Kosztuje to 10% kary podatkowej plus po prostu doliczenie do bieżących przychodów, z których trzeba odprowadzić podatek. No, oczywiście nie mówię o utraconych latach wzrostu z tego kapitału na giełdzie. To mechanizm, który odsuwa w pewnym sensie katastrofę o kolejne kilkanaście miesięcy, ale za cenę, którą James odczuje dopiero na emeryturze. No więc poskładajmy to razem. James traci pracę dzisiaj, miesiąc pierwszy, drugi, trzeci żyje z funduszu awaryjnego, jeśli w ogóle go zbudował, zasiłku dla bezrobotnych, który w jego stanie pokrywa powiedzmy 30-50% dawnej pensji. Miesiąc czwarty, piąty, fundusz się kończy, zasiłek się kończy albo mocno się kurczy. Więc wtedy wchodzi karta kredytowa. James płaci nią czynsz, jedzenie, ubezpieczenie auta. Miesiąc 8, 9, 10 limity na karcie zaczynają się wyczerpywać, więc gdzieś w tym czasie znajduje nową pracę i zaczyna spłacać coś, co narosło. Albo jeśli szczęście mu jeszcze nie dopisuje, sięga po pożyczkę z własnego 401k, czyli tą ostatnią linię obrony. To jest różnica między popularnym mitem o tym, jak faktycznie wygląda amerykańska odporność finansowa. Nie ma dramatycznego spadku z dnia na dzień. Jest po prostu długa, wielomiesięczna spirala zadłużenia i coraz droższy kredyt, żeby utrzymać status quo. Spirala ta kończy się zwykle bezdomnością tylko w najbardziej skrajnych przypadkach, ale w międzyczasie potrafi zniszczyć credit score, wyczyścić oszczędności emerytalne i cofnąć rodzinę o kilka lat w budowaniu majątku. Tak więc statystyczny James, nawet jak straci pracę, to nie jest od razu po prostu 2 wypłaty od ulicy. Ten proces będzie trwał znacznie dłużej, ale są 2 scenariusze, które mogą go bardzo przyspieszyć. Pierwszy to utrata pracy, ale połączona z poważną chorobą. Wtedy kumulują nam się 2 rzeczy. Problem bieżącej płynności oraz nagle wysokie wydatki medyczne. Wtedy wykorzystanie też kolejnych buforów po prostu jest znacznie szybsze. Drugim scenariuszem jest osoba, która zarabia znacznie gorzej niż James i nie ma już zbudowanej tej poduszki bezpieczeństwa. Mieszka na wynajmowanym mieszkaniu, ma minimalne oszczędności, pracuje dorywczo, więc nie ma lub ma bardzo minimalne oszczędności na tym koncie emerytalnym. Wtedy nie ma tego komfortu to James, bo ona zostanie eksmitowana w 2 miesiące, jak nie zapłaci za czynsz. U Jamesa procedura eksmisji, nawet jakby nie płacił, zajmie od kilku do kilkunastu miesięcy. Tak więc jest coś w tym micie o 2 miesiącach, ale o tym, jak bardzo Amerykanin jest na to odporny, w dużej mierze po prostu zależy od tego, jak rozsądnie zarządzał finansami wcześniej. Etap 6. James ma około 40 lat. No więc James ma 40 na karku i zarabia najwięcej w swoim życiu. Mediana dla pełnoetatowych pracowników w jego wieku to około $72,000 rocznie,
a że na pełny etat pracuje też jego żona, dochód jej gospodarstwa domowego przekracza $120,000. To klasyczny pułap amerykańskiej klasy średniej. Na papierze James zarabia więcej niż kiedykolwiek. Z zewnątrz wygląda na pełen sukces, ale przy obecnych kosztach życia wcale nie daje pełnej odporności na wstrząsy. W praktyce James cały czas czuje, jakby stał w miejscu. To nie jest zadłużenie. Nominalnie pensje w jego grupie wiekowej rosły, ale koszty, które rosną najszybciej, to akurat te, których James nie może uniknąć. Rata hipoteki albo czynsz, ubezpieczenie domu, auta, opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi. Wydatki elastyczne jak wakacje, restauracje, nowy telewizor można ograniczyć. Tych sztywnych zwykle nie da się ograniczyć bez zmiany całego stylu życia. Efekt ten nazywa się w ekonomii zatorem płynnościowym. Majątek na papierze rośnie, bo dom zyskuje na wartości, konto emerytalne też rośnie razem z rynkiem, ale bieżąca gotówka w kieszeni kurczy się miesiąc po miesiącu, bo stałe wydatki drożeją szybciej niż pensja. Rodzina zamożna odczuwa to po prostu jako jakąś tam nieprzyjemność. Może odłoży remont kuchni o rok. Rodzina o niskich dochodach odczuwa to jak realny kryzys. I coraz częściej sięga po kartę kredytową. Tylko po to, żeby zalać różnicę między tym, co wpływa, a tym, co wypływa z konta. James, jak zwykle, jest gdzieś po środku. Nie panikuje, ale kiedy sprawdza wyciąg z karty pod koniec miesiąca, coraz częściej marszczy brwi. Ciekawe jest to, że dane makroekonomiczne i codzienne odczucie Jamesa mówią dwie różne historie. Wskaźniki mówią, masz więcej majątku niż kiedykolwiek. Inflacja spada, gospodarka rośnie. Portfel Jamesa mówi co innego, że po opłaceniu wszystkich opłat stałych zostaje mu proporcjonalnie mniej luzu niż 5 czy 10 lat temu. Ten rozjazd między statystyką i odczuciem to obecnie jeden z najbardziej frustrujących elementów bycia w amerykańskiej klasie średniej. To zresztą tłumaczy, dlaczego James coraz częściej patrzy na to, ile realnie kosztuje utrzymanie stylu życia, który uważał za oczywisty jeszcze 5 lat temu. Restauracja raz w tygodniu, wakacje raz w roku, nowe ubrania dla dzieci na każdy sezon. To, co dla jego rodziców było standardem klasy średniej, dziś wymaga świadomej kalkulacji, a nie automatycznego założenia, że po prostu na to nas stać. A skoro James coraz więcej zarabia i coraz dokładniej analizuje swoje finanse, teraz w szczycie kariery zaczyna traktować swoje konto emerytalne poważniej niż kiedykolwiek wcześniej. No więc czym jest 401k, jak w ogóle działa i skąd wziął się jego fenomen? To w rzeczywistości prywatne konto inwestycyjne tworzone przez firmy, które w latach 80. po cichu zastąpiło tradycyjne, gwarantowane przez pracodawców emerytury. Cała magia tego rozwiązania opiera się na dwóch potężnych dźwigniach: podatkowej i psychologicznej. Po pierwsze, pieniądze na 401k płyną bezpośrednio z wypłaty jeszcze przed opodatkowaniem. Jeśli James zdecyduje się odkładać na nie $1000 miesięcznie, jego bieżący dochód po opodatkowaniu w oczach IRS natychmiast spada o dokładnie tę samą kwotę. Nie płaci od tych pieniędzy ani $1 podatku federalnego, ani stanowego dziś. Zapłaci po prostu dopiero kiedyś, za kilkadziesiąt lat, gdy zacznie je wypłacać na emeryturze. Po drugie, działa tu psychologia automatyzacji. Pieniądze znikają z paska płacowego, zanim jeszcze trafią na konto bankowe. Więc James uczy się po prostu żyć za to, co zostaje. Zamiast leżeć na nisko oprocentowanych lokatach, te fundusze automatycznie pakowane są w rynek kapitałowy. Najczęściej w tanie fundusze indeksowe śledzące S&P 500. Przez dekady pracują na zasadzie procentu składanego i są całkowicie chronione przed corocznym podatkiem od zysków kapitałowych. Mechanizm 401k opiera się na dopłacie pracodawcy, tzw. employer match. Przeciętny pracodawca dokłada 4,8% pensji brutto. Sam pracownik okłada średnio 7, prawie 8%. Więc razem około 12,5% wynagrodzenia co miesiąc automatycznie ląduje na koncie inwestycyjnym, zanim w ogóle James zdąży je zobaczyć i wydać. James w teorii może zdecydować, jak chce inwestować te pieniądze na emeryturę, może wybrać, jakiego rodzaju fundusz będzie dla niego odpowiedni. Czy będzie to fundusz obligacji, akcji i tym podobne. Ale w praktyce większość funduszy emerytalnych po prostu sprowadza się do inwestowania w amerykańską giełdę, czyli innymi słowy w to, że amerykańska gospodarka jako całość będzie rosła i tym samym będą rosły też nasze emerytury. Rzeczywistość odbiega jednak od podręcznikowego ideału. Mediana salda na koncie 401k w tej grupie wiekowej Jamesa to około $35–40 tysięcy.
Średnia jest 2-3 razy wyższa, bo garstka najlepiej zarabiających wyciąga tą całą średnią w górę. Roczny limit wpłat to $23,5 tysiąca, ale wykorzystuje go w pełni tylko około 14% uczestników. Niby niemal wyłącznie ci, którzy po prostu zarabiają powyżej $150 tysięcy rocznie. Dla reszty, łącznie z Jamesem, to cel odległy, a nie codzienna praktyka. Jest jednak konto, które w Ameryce klasa średnia traktuje jak święty graal finansów. HSA, czyli Health Savings Account. Dostępne jest dla osób z tzw. ubezpieczeniem o wysokim wkładzie własnym. HSA oferuje coś, czego nie ma żadne inne konto w amerykańskim systemie. Ma potrójną korzyść podatkową. Wpłata odliczana jest od podatku. Wzrost inwestycji wewnątrz konta jest nieopodatkowany. I wypłata na cele medyczne też nie jest opodatkowana. 3 razy 0. Więc co sprytniejsi Amerykanie, jak również James, grają w to inaczej niż zakładał ustawodawca. Bieżące rachunki za lekarza płacą po prostu z własnej kieszeni, zbierając paragony. Pieniądze na koncie HSA zostawiają nietknięte, inwestując w te same fundusze indeksowe co 401k. Po 65 mogą wypłacić je na cokolwiek, nie tylko na zdrowie, płacąc przy tym zwykły podatek dochodowy, dokładnie tak jak konto emerytalne. A jeśli wypłata idzie na leczenie, wtedy mamy nadal 0 podatku, bez względu na wiek. Tak więc HSA po cichu stało się drugim kontem emerytalnym, o którym większość ludzi w Ameryce nigdy nie słyszała. Warunek jest tylko jeden, musisz mieć ten plan zdrowotny o wysokim wkładzie własnym i zwykle jest to po prostu korporacyjny plan finansowy. Ale to konto ma też drugą stronę, bo ten plan zakłada, że musisz dość dużo wydawać na leczenie, jeśli będziesz go potrzebować. Więc James musi pokryć kilka tysięcy dolarów kosztów leczenia z własnej kieszeni. Jak to wygląda na tle Polski? W Polsce mamy oczywiście scentralizowany system. ZUS jako podstawę, PPK jako dopłata pracodawcy odkrólnie narzucana ustawą. Zwykle jest to 1,5% pensji. To dużo mniej hojnie niż amerykański employer match. IKE i ICSE to dają ulgi podobne do amerykańskiego Roth i Traditional IRA. Tak więc Amerykanin bierze więcej na siebie ryzyka rynkowego, w zamian dostaje narzędzia optymalizacji podatkowej, z jakimi polski system nawet nie próbuje konkurować. Tak więc James, gdyby spojrzał na porównanie tych dwóch krajów, powiedziałby tak. W Polsce państwo bierze za ciebie większość decyzji i większe ryzyko. W zamian dostajesz mniej, ale większą pewność, że coś dostaniesz. W Ameryce to ty jesteś zarządcą własnego portfela emerytalnego. Ze wszystkimi konsekwencjami. Możesz zbudować znacznie więcej niż przeciętny Polak, jeśli rynek będzie łaskawy i będziesz konsekwentnie przez 30 lat wpłacał. Możesz też zbudować znacznie mniej, jeśli zignorujesz system albo trafisz na złą dekadę na giełdzie tuż przed emeryturą. Bezpieczeństwo kontra potencjał. Ale żeby nie było tak łatwo, to James wchodzi jednocześnie w wiek, w którym jednocześnie płaci za dzieci i zaczyna martwić się o rodziców. To tak zwana pokoleniowa kanapka, ściśnięta między dwoma pokoleniami, które oba potrzebują od Jamesa pieniędzy. Największym zagrożeniem na horyzoncie jest opieka długoterminowa nad starzejącymi się rodzicami. Miesięczny koszt domu opieki w Ameryce to dziś okolice około $10 tysięcy miesięcznie. Medicare, czyli podstawowy program zdrowotny dla seniorów, tego nie pokrywa. Zamożna rodzina zabezpiecza się wcześniej, kupuje rodzicom tzw. polisę LTC, zanim skończą 60 lat, gwarantując sobie stały budżet na opiekę bez wyprzedawania majątku. Rodzina bez takiej polisy trafia na Medicaid. Ale żeby się zakwalifikować, muszą wydać niemal wszystkie oszczędności, aż zejdą poniżej mniej więcej $2000 płynnych aktywów. To proces nazywany spend down i jest pilnowany prawnie. Każda darowizna czy przekazanie majątku dzieciom w ciągu 5 lat przed założeniem wniosku jest prześwietlana wstecz i unieważnia prawo do pomocy na tyle miesięcy, ile wyniosłaby wartość przekazanego majątku. To wszystko sprawia, że James niby zarabia coraz lepiej, ale mimo to nie czuje się bogaty, bo ciągle koszty życia, ubezpieczenia, opieka nad dziećmi, rata domu rosną szybciej niż jego oszczędności. A do tego, obok logicznego zarządzania budżetem, pojawia się też psychologiczna presja. Sąsiad Jamesa jeździ nowym SUV-em. Kolega z pracy właśnie wynajął większy dom w lepszej okolicy, choć jego pensja właściwie wcale nie wzrosła. Czy to przypadek? Amerykanie nazywają to keeping up with Joneses, czyli bezustanne dotrzymywanie kroku sąsiada. To, co pojawia się na podjeździe, trawniku czy w oknie domu obok, staje się podświadomym punktem odniesienia do normalnego standardu życia,
nawet jeśli własny budżet trzeszczy w szwach. Ta społeczna presja nie jest jednak jednakowa. Manifestuje się inaczej w zależności od szczebla drabiny społecznej, na którym się znajdujesz. W klasie robotniczej, gdzie ponad 70% dochodu pożerają koszty stałe, to często po prostu walka o przetrwanie ubierana w pozory normalności. Tam ta presja Jonesów zmusza do kupowania dzieciom po prostu markowych ubrań na raty, czy najnowszych budżetowych smartfonów za pośrednictwem usługi Buy Now, Pay Later, z których korzysta ponad 40% osób o najniższych dochodach. Na samym szczycie z kolei u najbogatszego 1% populacji konsumpcja stanowi zaledwie ułamek majątku. Tak więc dążenie do statusu przesuwa się tam na poziom niedostępny dla reszty. Różne wpływy finansowe, sztuka czy prywatny transport. Najbardziej niszczycielską siłę tego keeping up with Joneses ujawnia się właśnie tam, gdzie znajduje się James, czyli w klasie średniej. To zjawisko przybiera postać podstępnego status creep. Wraz ze wzrostem zarobków natychmiast rosną oczekiwania wobec własnego stylu życia. Dane pokazują bezwzględną prawdę o tej grupie. Niemal 40% amerykańskich gospodarstw domowych zarabiających od 100 do 150 tysięcy dolarów rocznie żyje od wypłaty do wypłaty. Mają wystarczająco wysokie dochody, banki przyznawały im gigantyczne limity kredytowe, ale mają zbyt mało realnego majątku, by utrzymać ten poziom bez ciągłego zadłużania się. W świecie Jamesa biletem wstępu do klasy średniej stała się geografia i wizerunek. To dom w odpowiedniej okolicy, z dobrą szkołą publiczną, co drastycznie podnosi hipotekę i podatek od nieruchomości. To 2 nowe SUV-y na podjeździe, obozy sportowe dla dzieci kosztujące tysiące dolarów rocznie oraz coroczne wakacje na Hawajach czy na wycieczce do Disneya. Nierzadko finansowane kartami kredytowymi. Presja jest tym silniejsza, że w dobie social mediów płot sąsiada nie jest już jedyną granicą. Wystarczy spojrzeć na telefon i możesz zobaczyć, jak żyją twoi znajomi z całego kraju. Socjologowie podkreślają, że właśnie ten mechanizm bije w ludzi najmocniej właśnie około 40. W tym wieku różnice majątku rówieśników stają się jaskrawe, a dzieci chodzą do tych samych szkół i grają w tych samych ligach, co wystawia statów rodziców na ciągły, publiczny widok. Górna klasa średnia zarabiająca ponad 200 tysięcy dolarów ściga się z kolei w obszarze tzw. dyskretnego luksusu i prywatnej edukacji, wydając nawet do 40 tysięcy dolarów rocznie na czesne w prywatnych szkołach. Jak się możesz spodziewać, nie każdemu udaje się dotrzymać kroku. Mimo, że jak mówiłem wcześniej, to nie jest tak, że klasa średnia od razu ląduje na ulicy. To znajomy Jamesa w podobnym wieku, ze stabilną pracą i domu, ogłasza bankructwo. James jest zaskoczony. Nic w jego życiu na to nie wskazywało. A jednak to typowy profil. Statystyczny bankrut w Ameryce to nie hazardista i rozrzutnik. To klasa średnia w wieku 35 do 50 lat ze stałym dochodem, którą dopadł nagły dług medyczny, koszt rozwodu, albo po prostu kilka lat kredytów na samochody i karty kredytowe, które w końcu się spiętrzyły. Prawo daje 2 ścieżki. Tak zwany Chapter 7, czyli likwidacja. Syndyk sprzedaje to, co nie jest chwilowo chronione, spłaca wierzycieli, a reszta niezabezpieczonego długu, karty kredytowe, rachunki medyczne po prostu znikają. Całość trwa 3 do 6 miesięcy. Druga to Chapter 30, czyli restrukturyzacja dla kogoś ze stałym dochodem, kto chce zatrzymać dom. Sąd zatwierdza plan spłaty na 3 do 5 lat, dopasowany do realnych możliwości budżetowych, a po jego zakończeniu reszta długu jest umarzana. I tu wychodzi to, co najbardziej różni Amerykę i Polskę. W polskiej kulturze upadłość wciąż nosi piętno życiowej porażki. W Ameryce to narzędzie prawne ponownego startu z czystą kartą. Nikt nie patrzy na znajomego Jamesa jak na kogoś skończonego. Po 2-4 latach odpowiedniej dyscypliny może znowu dostać kredyt hipoteczny. Ten sam pragmatyzm rządzi amerykańskim podejściem do długu w ogóle. Istnieje zły dług, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe, kredyty na dobra, które tracą na wartości i dobry dług, jak na przykład hipoteka na dom, kredyt studencki, kapitał na rozwój firmy. Dobry dług to w Ameryce nie oznaka słabości. To oznaka finansowej dojrzałości, dowód, że umiesz używać dźwigni, żeby zbudować coś więcej, niż mógłbyś kupić za samą gotówkę. James zaprasza znajomego na piwo tydzień po tym, jak ten złożył wniosek o upadłość. Nikt nie robi z tego afery, nikt nie pyta szeptem: słyszałeś, co się z nim stało? W Polsce sąsiedzi by pewnie o tym gadali miesiącami. Tu po prostu restart, papierkowa procedura, którą trzeba przejść i można zacząć od nowa, tak samo jak zmiana pracy czy przeprowadzka do innego stanu. Etap 7. James idzie na emeryturę. James zbliża się do emerytury.
Średni majątek netto gospodarstw domowych w wieku 65-75 lat wynosi dziś prawie 1,8 miliona dolarów. Czy to znaczy, że statystycznie Amerykanin na emeryturze jest milionerem? No niestety nie do końca, bo mediana majątku to obecnie około 400 tysięcy dolarów. Średnią widuje wąska grupa najbogatszych emerytów, ci z portfelami akcji wartymi miliony, z odziedziczonymi fortunami czy udanymi firmami sprzedanymi przed emeryturą. Realnych milionerów, takich, którzy faktycznie mają ponad $1 milion majątku netto, jest w tej grupie wiekowej zaledwie 3%. James oczywiście nie jest w tej grupie. James jest w tej dużej, cichej grupie w okolicach kilkuset tysięcy dolarów. I jego majątek po prostu w większości jest zamrożony w domu, a nie w gotówce na koncie. Na koncie emerytalnym 401k uzbierał 200 tysięcy dolarów. To taki typowy wynik dla Amerykanina tuż przed emeryturą, mimo dekad odkładania. Czy to dużo? Dolne 50% odłożone ma mniej niż 10 tysięcy, czyli zasadniczo nie mają żadnych oszczędności. Będzie musiało w 100% polegać na emeryturze z Social Security i wsparciu rodziny. James po latach spłacił swój kredyt hipoteczny, więc ta kwota da mu w miarę możliwość stabilnego życia. Ale jednocześnie raczej nie będzie mógł zwiedzić całego świata. Takie rzeczy jak James prowadzi około 30% emerytów. Pozostali mają uzbierane ponad $1 milion. To starcza, żeby utrzymać ratę na kolejny dom, żyć komfortowo w zasadzie dość długo, bo odsetki od tego kapitału są już całkiem sensowne. James, jak każdy pracujący Amerykanin przez całe życie, odprowadzał 6,2% pensji na Social Security. Teraz zaczyna liczyć, kiedy je odebrać w formie emerytury. Pełny wiek emerytalny to dziś 67 lat. Możesz zacząć pobierać świadczenie już w wieku 62 lat, ale wtedy dostaniesz mniej na stałe, jak osiągniesz ten wiek emerytalny i do końca życia. Możesz też poczekać do 70 roku życia i wtedy świadczenie rośnie z każdym rokiem zwłoki. Wysokość zależy od tego, ile zarabiałeś przez 35 najlepiej płatnych lat kariery. Przeciętny emeryt dostaje więc dziś około $2000 miesięcznie. Ktoś, kto całą karierę zarabiał maksymalnie opodatkowaną kwotę i przeszedł na emeryturę dokładnie w pełnym wieku emerytalnym, może liczyć nawet na $4000 miesięcznie. Czy to dużo? Raczej nie. I nie można liczyć, że z tej emerytury to będzie twoje jedyne źródło dochodów w tym okresie. To raczej absolutne minimum i żeby żyć lepiej, musisz sam o to zadbać przez całe swoje życie. Jest jednak coś, co łączy bogatych i biedniejszych emerytów w Ameryce. Skłonność do dzielenia się tym, co mają. W ostatnim roku Amerykanie na cele charytatywne przekazali $600 miliardów. 54% Amerykanów nieformalnie pomogło sąsiadowi w ciągu ostatniego roku. Pożyczyło narzędzia, przypilnowało dzieci, dowiozło na wizytę lekarską. I co ciekawe, to nie jest zarezerwowane tylko dla zamożnych filantropów. Badania nad dobroczynnością w Ameryce pokazują, że proporcjonalnie do dochodu biedniejsi Amerykanie oddają więcej niż bogaci. Rodzina o skromnych dochodach, która odda np. $200 rocznie na kościół czy lokalny bank żywności, oddaje z tego, co zostaje jej po opłaceniu rachunku, znacznie więcej niż zamożna rodzina, która wypisuje czek na $5000. Więcej o tym, jak wygląda życie na emeryturze w Ameryce, budżet, zdrowie, decyzje, których James jeszcze nie podjął, opowiem w osobnym filmie o emeryturach w USA. Także pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał, żeby tego nie przegapić. Etap 8. James umiera. Zanim James umrze, robi coś, co w Ameryce jest znacznie bardziej rozpowszechnione niż w Polsce. Choć wciąż nie jest normą. Planuje spadek. 54% Amerykanów w ogóle nie ma spisanego testamentu. James po latach odkładania tego na później w końcu spisuje swój prosty dokument mówiący, kto dostanie dom, kto konta inwestycyjne. Bez testamentu decyduje o tym prawo stanowe. W większości stanów żona dostaje od 1/3 do połowy majątku. Reszta automatycznie idzie do dzieci, niezależnie od tego, czego James by sobie życzył. Zamożniejsi Amerykanie idą o krok dalej i zakładają fundusz powierniczy. Fundusz powierniczy ma jedną przewagę nad zwykłym testamentem. Omija sąd spadkowy. Majątek w testamencie musi przejść przez sąd, co bywa powolne, kosztowne i jawne publicznie, więc każdy może sprawdzić, co kto odziedziczył. James nie ma fortuny wymagającej funduszu powierniczego, więc dla niego testament wystarczy, ale jego sąsiad, właściciel kilku nieruchomości na wynajem, założył ten fundusz lata temu, właśnie po to, żeby ominąć sąd. Kiedy James umiera, jego żona dziedziczy jego konto 401k i tu prawo daje jej coś, czego nie dostanie inny żadny spadkobierca. Współmarzonek jako jedyny może potraktować odziedziczone konto tak, jakby było jego własnym od zawsze.
Dla porównania, dziecko dziedziczące to samo konto ma zwykle 10 lat na wybranie środków w całości, płacąc podatek dochodowy od każdej wypłaty po drodze. Żona Jamesa ma więc wybór: zostawić pieniądze tam, gdzie są, przenieść je na własne konto emerytalne, albo w skrajnym przypadku wypłacić w całości od razu. W praktyce prawie zawsze wybiera się na przeniesienie na własne IRA. To najbardziej elastyczna i najmniej kosztowna podatkowa opcja, jakie amerykańskie prawo daje wdowiełemu małżonkowi. Czy rodzina Jamesa zapłaci podatek od tego, co po nim zostało? Prawie na pewno nie. Federalny podatek od spadku dotyczy dziś tylko majątków przekraczających 15 milionów dolarów na osobę. James ze swoim kilkusettysięcznym majątkiem jest daleko od tego progu. Na poziomie stanowym sytuacja wygląda bardziej zróżnicowanie. Niektóre stany nakładają własny podatek od spadku, często z niższym progiem zwolnienia niż ten na poziomie federalnym. Inne stany nakładają jeszcze dodatkowo podatek od dziedziczenia, płacony bezpośrednio przez spadkobiercę, a nie przez sam majątek. Gdzie mieszka James w chwili śmierci, dosłownie decyduje, czy jego rodzina zapłaci jakiś podatek, czy nie. Dla najbogatszych Amerykanów ten temat wygląda zupełnie inaczej. Często unikają tego nawet wysokiego progu 15 milionów dzięki różnym funduszom powierniczym, darowiznom rozłożonym na lata i innym strategiom. To, co James zostawia rodzinie, zależy w gruncie rzeczy od tego, jak wyglądało jego życie finansowe, które właśnie prześledziliśmy. Amerykanin, który przez życie ledwo spinał budżet, zostawia niewiele, czasem nawet dług medyczny, który w niektórych stanach może obciążyć spadek. Amerykanin z pokolenia baby boomers, który kupił dom w latach 70., dziś jest wart kilkukrotnie więcej. I jeśli konsekwentnie odkładał na 401k przez 40 lat, zostawia zupełnie co innego. Majątek międzypokoleniowy. To właśnie z tego mechanizmu często biorą się dwudziestoparlatkowie, o których mówiliśmy na początku tego filmu. Ci, którzy startują w dorosłość już z domem, spadkiem albo funduszem powierniczym, podczas gdy większość ich rówieśników, tak jak James, zaczyna od zera i buduje wszystko samemu. W tym filmie celowo pominąłem wchodzenie w szczegóły tego, jak wygląda dokładny codzienny budżet Jamesa. Jak to dokładnie wygląda w różnych zawodach w porównaniu z Polską, obejrzysz w tym filmie. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak bogaci Amerykanie legalnie unikają podatków, kliknij tutaj. To wszystko na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!